lider obozu rządzącego przyznał w rozmowie z mediami, że latami skrywał pewien sekret, który teraz postanowił wyjawić. Nikt się nie spodziewał tego, co powiedział. Jarosław Kaczyński ujawnia swoją największą miłość. O tym, że prezes Jarosław Kaczyński jest szarmancki i niezwykle uprzejmy dla kobiet, wiadomo od dawna. Panie nieraz podkreślają, jakim fantastycznym jest mężczyzną. Niestety, mimo swojej klasy, od lat pozostaje samotny. Dlaczego Jarosław Kaczyński jest sam? Kiedy jego brat, nieżyjący już Lech Kaczyński, założył rodzinę, Jarosław pozostawał kawalerem. Wokół jego stanu narosło już mnóstwo plotek i anegdot. W końcu sam Kaczyński postanowił uciąć wszelkie spekulacje i ujawnił swoją największą miłość. Mówię to raz i nie chcę do tego wracać, byłem w młodości zaangażowany emocjonalnie. To się skończyło rozstaniem. Większość moich znajomych miała już wtedy rodziny. Mogę tylko powiedzieć, że jestem z tą osobą w rzadkich, ale ciepłych kontaktach po dziś dzień, przyznał w wywiadzie Jarosław Kaczyński. Okazuje się więc, że prezes PiS po dziś dzień pozostaje wierny swojej miłości sprzed lat. Nie homoseksualizm, nie niedojrzałość emocjonalna, a właśnie nieszczęśliwa miłość sprawiła, że Jarosław Kaczyński zdecydował się na samotne życie. To dodaje jego historii jeszcze większej nuty melancholii. Niestety spadek poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości nie wiąże się z niższym poparciem dla innych socjalistycznych ugrupowań. Na drugim miejscu Platforma Obywatelska, na którą chce głosować 23% badanych. Do Sejmu dostałyby się w sumie 4 ugrupowania. Oprócz największych, PiS-u i PO, byłyby to Kukiz15 oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej. Ugrupowanie Pawła Kukiza cieszy się poparciem 9% badanych, natomiast postkomunistyczna partia 6%. Pozostałe partie uwzględnione w badaniu nie przekroczyłyby progu wyborczego. Polskie Stronnictwo Ludowe cieszy się poparciem 4%, Nowoczesna 3%, Partia Razem 2%, a Wolność 1%. Takie wyniki oznaczałyby, że PiS straciłby samodzielną władzę i musiał wejść w koalicję z Kukiz15 lub SLD, celem utrzymania władzy. Nie jestem zaskoczona tymi wynikami, mówi w rozmowie z doktor habilitowany Ewa Marciniak z Instytutu Nauk Politycznych UW. Wyborcy oczekują równego traktowania. Skoro określono konkretne warunki przechodzenia na emeryturę, powinny one dotyczyć wszystkich, bez wyjątku. To przekaz antyelitarny. PiS chciał przecież z elitami walczyć, a tymczasem nie robi nic z oczywistymi przywilejami posłów, zauważa dr Marciniak. Poza tym wyborcy liczą na to, że jeśli nastąpi odmłodzenie elity politycznej, zmieni się także jej jakość i poziom kultury polityków będzie wyższy, podziały nie będą tak ostre, a debata tak agresywna, tłumaczy Marciniak. Jak wyniki sondażu komentują posłowie, emeryci, jakaś racja w tym jest. Nie protestowałbym, bo zarzucano by mi wtedy, że występuję w swojej sprawie,